Cześć, witam na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do krótkiej recenzji stacji pogodowej. Jest to stacja pogodowa marki Technisat, model iMeteo P1. Stację możecie kupić już w granicach 129 zł, więc nie jest to jakoś przesadnie drogie urządzenie. Natomiast jeżeli chodzi o jego możliwości, no to zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Stacja wyposażona w duży kolorowy wyświetlacz, na którym mamy temperaturę wewnętrzną, temperaturę zewnętrzną, oczywiście godzinę, kalendarz. Mamy też takie proste przewidywanie pogody, alarm oblodzeniowy. Wraz ze stacją otrzymujemy czujnik zewnętrzny, czujnik temperatury i wilgotności na zewnątrz, czy też na przykład w innym pomieszczeniu. Czujnik, który łączy się ze stacją bezprzewodową, no i odległość pomiędzy tymi dwoma urządzeniami może być aż 60 metrów. Stacja, jak może już zauważyliście, dodatkowo wyposażona jest w projektor, który pozwala nam wyświetlić na ścianie aktualną godzinę i temperaturę, dzięki czemu ta czytelność będzie jeszcze większa. Ok, tyle tytułem wstępu. Teraz może zobaczmy sobie zawartość zestawu, no i budowę i wykonanie poszczególnych urządzeń. Tak więc jak widzicie, w zestawie mamy stację pogodową, która ma zintegrowany już projektor, czujnik zewnętrzny, zasilacz do stacji tej głównej oraz instrukcję obsługi. Teraz jeżeli chodzi o samą budowę i wykonanie tej głównej stacji pogodowej, to jak widzicie stacja w kolorze czarnym, duży tutaj wyświetlacz po środku, podstawka, na której ta stacja sobie będzie stała, no i zintegrowany projektor, który możemy sobie nakierować tutaj w dowolnym kierunku. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj wejścia, złącza, to jak widzicie mamy tylko złącze zasilania, które znajduje się w tym miejscu. Na tylnym panelu mamy tutaj głośnik, mamy też tutaj oczywiście czujniki, no i możliwość włączenia właśnie tej projekcji oraz włączenia alarmów. I tutaj te alarmy możemy sobie wyłączyć lub też włączyć mechanicznie, tak więc to jest też, myślę, niezłe rozwiązanie. W tym miejscu mamy miejsce na baterię, która, zobaczcie, służy do podtrzymania tutaj napięcia zegara w tej stacji pogodowej w razie na przykład braku zasilania. Tutaj możemy zamontować baterię CR2032, czyli taką klasyczną, okrągłą, jak w przypadku na przykład zegarków. Niestety, jak widzicie, takiej baterii w zestawie nie ma. Będziemy musieli sobie taką baterię dopiero dokupić. Teraz od góry mamy tutaj przyciski sterujące do zarządzania funkcjami tej stacji pogodowej. To sobie za chwileczkę zobaczymy. No i to jest wszystko, jeżeli chodzi o samą stację. Czujnik zewnętrzny. Czujnik zewnętrzny, jak widzicie, też wyposażony jest w wyświetlacz, dzięki czemu będziemy mogli na przykład, będąc gdzieś na zewnątrz, również sobie sprawdzić temperaturę, jeżeli nie mamy dostępu do stacji. Czujnik, który możemy też, jak widzicie, postawić gdzieś za oknem, czy też w jakimś pomieszczeniu, w którym chcemy mierzyć temperaturę, lub też możemy go tutaj, jak widzicie, zawiesić na jakimś haczyku gdzieś do ściany i w ten sposób sobie też z niego korzystać. Czujnik zasilany jest z dwóch baterii typu AA, czyli tych klasycznych paluszków. Niestety tych baterii też nie ma w zestawie, więc będziemy musieli się w takie baterie już zaopatrzyć we własnym zakresie. I wewnątrz mamy też taki przełącznik 1, 2, 3, ponieważ możemy tak naprawdę do tej stacji zaprogramować 3 czujniki zewnętrzne. Oczywiście w zestawie jest tylko jeden, natomiast jeżeli byście dokupili takie same czujniki, no to wówczas każdy ustawiamy sobie na tej innym poziomie, czy na przykład pierwszy na jedynce, drugi na dwójce, trzeci na trójce. Mamy też tutaj przycisk do zmiany informacji wyświetlanych na wyświetlaczu, na przykład czy mają być to stopnie Celsjusza, czy też Fahrenheita. Ok, no i ostatni element naszego zestawu to jest zasilacz. Zasilacz 5V 0,6 A, czyli 3W, więc jak widzicie całe urządzenie nie pobiera zbyt dużo energii. No i jeżeli chodzi o instrukcję obsługi, to jest ona tutaj w całości w języku polskim. Mamy opisane wszystkie funkcje ustawienia odnośnie tej stacji. Ok, to teraz tutaj podłączmy nasze urządzenia, czyli w pierwszej kolejności podłączymy sobie zasilanie do naszej stacji pogodowej. Zobaczcie, stacja nam się uruchamia. Od razu widzimy ten kolorowy wyświetlacz, który
jest wbudowany w tą stację. No i trzeba przyznać, że wyświetlacz naprawdę niezłej jakości, bardzo dobre kąty widzenia, duża szczegółowość i jasność tego wyświetlacza, więc wydaje się, że na pewno jest to mocny punkt z tej stacji. Jeżeli chodzi o układ funkcji na wyświetlaczu, to w dolnej tutaj linijce w kolorze niebieskim mamy temperaturę wewnętrzną w pomieszczeniu, mierzoną poprzez samą stację. Jest też tutaj wilgotność. Powyżej mamy temperaturę zewnętrzną, oczywiście po sparowaniu stacji już z tym czujnikiem zewnętrznym. W lewym górnym rogu mamy aktualną godzinę oraz datę. I tutaj ciekawostka, jeżeli chodzi o ten zegarek. Mamy tutaj automatyczną aktualizację za pomocą fal radiowych DCF, czyli codziennie ten zegarek o 1 czy 2 w nocy będzie nam się aktualizował, dzięki czemu zawsze będziemy mieć aktualną godzinę i datę na tej stacji pogodowej. No i to wydaje mi się też na pewno jest po stronie atutów, jeżeli chodzi o to urządzenie. Oczywiście możemy też taki zegarek sobie ustawić ręcznie, jeżeli by nam ta łączność radiowa tutaj nie działała. Następnie w dolnym lewym rogu mamy w formie graficznej przewidywaną pogodę. Tak więc tutaj możemy sobie też to sprawdzać. Natomiast oczywiście jest to na podstawie tylko danych z tego czujnika zewnętrznego. No i nie jest to oczywiście aż tak dokładne jak na przykład jakieś bardziej zaawansowane stacje meteo wyposażone w jakieś czujniki atmosferyczne, barometry i tego typu rzeczy. Tyle odnośnie samej stacji. Teraz może sobie tutaj założymy baterię do tego naszego czujnika zewnętrznego. Uruchomimy sobie ten czujnik. OK. No i za chwileczkę zobaczymy sobie tutaj temperatury aktualne już i wilgotność na czujniku zewnętrznym, który jak widzicie również wyposażony jest w wyświetlacz. I teraz na tym czujniku zewnętrznym mamy temperaturę 24,7 stopnia, wilgotność 49. Natomiast na czujniku tutaj tym stacji 23,9 stopnia i wilgotność 46%. Wyniki nieco się różnią, natomiast ten czujnik dopiero uruchomiliśmy, stacja już tutaj chwileczkę działa, więc być może tutaj te wartości się będą coraz bardziej do siebie zbliżały. OK. Po sparowaniu stacji z czujnikiem będziemy tutaj mieli aktualną temperaturę już na wyświetlaczu. Musimy oczywiście tutaj odczekać kilka minut, żeby te czujniki się sparowały, więc ja za chwileczkę do Was już wracam. OK, wracam do Was po krótkiej przerwie. Jak widzicie, w międzyczasie oba urządzenia się już sparowały i teraz jak widzicie mamy na wyświetlaczu już temperaturę z naszego czujnika zewnętrznego. Też możecie zobaczyć sobie teraz tutaj porównanie temperatur z obu czujników i jak widzicie wartości są bardzo zbliżone. Różnica jest 0,1 stopnia Celsjusza, nieco większa przy wilgotności, ponieważ 2%, natomiast są to wyniki już bardzo zbliżone. OK, wracam do Was po, jak widzicie, już 33 minutach od uruchomienia stacji. No niestety, jeżeli chodzi o zegarek, czas nie ustawił nam się automatycznie według tutaj tych fal radiowych DCF. Według instrukcji powinno to się dokonać po 7 minutach. Spróbujemy ręcznie wymusić mu synchronizację z czasem tutaj DCF, czyli przytrzymujemy przez 3 sekundy tutaj przycisk plus minus temperatury na urządzeniu. I teraz zobaczcie, mamy tutaj ikonkę stacji radiowej. Zobaczymy, czy teraz nam się uda zsynchronizować ten czas. Wyświetlacz nam się tutaj wygasił. Mamy na wyświetlaczu teraz 34 minutę, pewno tego nie widzicie, dlatego ja teraz znowu odczekam 7 minut i zobaczę, czy uda się zsynchronizować czas właśnie z czasem DCF. OK, jak widzicie minęło 15 minut, no i niestety nadal się nam nie udało ustawić automatycznie zegara. Tak więc niestety pewno pozostanie nam tylko ustawienie ręczne. Z tego co wyczytałem w instrukcji obsługi, to nadajnik znajduje się we Frankfurcie i zasięg tego nadajnika to jest do 1500 km, więc teoretycznie jesteśmy w zasięgu nadajnika. Natomiast być może te ściany budynku zbyt mocno izolują ten sygnał radiowy, żeby była możliwość ustawienia automatycznego tego zegara. Stacja będzie jeszcze podejmowała 5 prób połączenia się z tym nadajnikiem o równych godzinach, więc jeżeli by się udało w ten sposób synchronizować zegarek, to oczywiście Was o tym poinformuję. Natomiast oczywiście tutaj ręcznie też możemy sobie ustawić bez problemu
godzinę, datę. Jest to dokładnie opisane w instrukcji obsługi, więc nie będzie z tym problemów. Natomiast ja tutaj nie będę specjalnie ustawiał, żeby móc jeszcze przez 5 godzin potestować tą stację i zobaczyć, czy jednak nie połączy się automatycznie z nadajnikiem we Frankfurcie. Ok, pozostało nam w takim razie jeszcze sprawdzić sobie ten projektor, jak on będzie działał. Żeby uruchomić projektor, mamy tutaj ten przełącznik od projektora, włączymy sobie projektor. No i teraz zobaczcie, musimy oczywiście odsunąć tą stację dość mocno od tej ściany i przy pełnym oświetleniu, jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Czyli około 2 cm napisy przy odległości jakieś 90 cm. Oczywiście im będziemy mocniej odsuwać projektor od ściany, teraz mamy projektor odsunięty około 100 cm od ściany, no i ta czcionka tutaj już zdecydowanie większa, pewną w granicach około 4-5 cm, więc widzimy zarówno godzinę, jak też aktualną temperaturę. Przy zgaszonym oświetleniu oczywiście będzie to zdecydowanie lepiej widoczne. Tak więc fajny bajer, być może komuś się przyda. Opcję można włączyć, wyłączyć, więc też nie jest to jakiś problem. Jeżeli nie chcecie z tego korzystać, to nie ma takiej potrzeby. To jeszcze może Wam pokażę regulację podświetlenia wyświetlacza. Możemy sobie oczywiście ją zmniejszać, zwiększać. Tu jest ten przycisk pierwszy od góry. No i teraz zobaczcie, to jest ten poziom najmocniejszy, następnie poziom nieco słabszy, poziom niski, no i praktycznie wyświetlacz wygaszony, tutaj bardzo słabe podświetlenie. Tak więc jeżeli zbyt mocno Wam ten wyświetlacz gdzieś w nocy świeci, to możecie sobie to zmienić. Następnie, jeżeli chodzi o ustawienia alarmów, to oczywiście możemy sobie włączyć alarm pierwszy lub też drugi mechanicznie. Po włączeniu takiego alarmu za pomocą przycisku do alarmów i też przycisku sterujących plus minus ustawiamy sobie godzinę alarmu, tak więc możemy ustawić 2 alarmy o różnych godzinach. Jest też oczywiście funkcja dżemki, tutaj oczywiście za pomocą tego przycisku. Stacja posiada też pamięć, pozwala nam sprawdzić najwyższą i najniższą temperaturę dobową. Ten trzeci przycisk tutaj od góry, przycisk maksimum, minimum i teraz jak widzicie temperatura maksymalna zarówno na zewnątrz jak też wewnątrz pomieszczenia i też oczywiście temperatura minimalna na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Mamy też możliwość obrócenia obrazu z tego projektora o 180 stopni za pomocą tego ostatniego przycisku. No i tak naprawdę są wszystkie funkcje, w jakie ta stacja została wyposażona. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Jeżeli macie pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, uwagami odnośnie tego urządzenia. Ja ze swojej strony jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!